Śmierdzisz, Geralt. Skrzywiła się Yennefer, nie odwracając się od zwierciadła, przed którym zmywała barwiczkę z powiek i rzęs. Wykąp się. Wody nie ma. Powiedział, zaglądając do cebra. Zaradzimy temu. Czarodziejka wstała, szerzej otworzyła okno. Wolisz morską czy zwykłą? Morską dla odmiany. Yennefer gwałtownie rozpostarła ręce. Wykrzyczała zaklęcie, wykonując dłońmi krótki, zawiły gest. Przez otwarte okno powiało nagle ostrym, mokrym chłodem. Okiennice zatrzęsły się, a do izby wdarła się ze świstem zielona, skotłowana w nieregularną kulę kurzawa. Balia zapieniła się od wody, falującej niespokojnie, uderzającej o brzegi, pryskającej na podłogę. Czarodziejka usiadła, wracając do przerwanej czynności. Udało się? Spytała. Co to było tam na śmietnisku? Zeugl, jak sądziłem. Geralt ściągnął buty, zrzucił ubranie i włożył nogę do szafika. Zaraza, Jen, jakie to zimne. Nie możesz zagrzać tej wody? Nie. Czarodziejka, zbliżając twarz do zwierciadła, wkropiła sobie coś do oka za pomocą szklanej pałeczki. Takie zaklęcie cholernie męczy i powoduje u mnie mdłości. A tobie po eliksirach zimna dobrze zrobi. Geralt nie spierał się. Spieranie się z Yennefer nie miało żadnego sensu. Zeugl robił trudności? Czarodziejka zanurzyła pałeczkę we flakoniku i wkropiła sobie coś do drugiego oka, komicznie wykrzywiając usta. Nic szczególnego. Zza otwartego okna rozległ się łomot, ostry trzask łamanego drewna i bełkotliwy głos fałszywie i nieskładnie powtarzający refren popularnej, obscenicznej piosenki. Zeugl. Czarodziejka sięgnęła po kolejny flakonik ze stojącej na stole imponującej baterii. Wyciągnęła z niego korek. W izbie zapachniało bzem i agrestem. No proszę, nawet w mieście nie trudno o pracę dla Wiedźmina. Wcale nie musisz włóczyć się po pustkowiach. Wiesz, Istred twierdzi, że to już staje się regułą. Miejsce każdego wymierającego stwora z lasów i moczarów zajmuje coś innego, jakaś nowa mutacja, przystosowana do sztucznego, stworzonego przez ludzi środowiska. Geralt jak zawsze skrzywił się na wzmiankę o Istredzie. Zaczynał mieć szczerze dosyć zachwytów Yennefer nad genialnością Istreda. Nawet jeśli Istred miał rację. Istred ma rację. Ciągnęła Yennefer, wcierając pachnące bzem i agrestem coś w policzki i powieki. Popatrz sam, pseudoszczury w kanałach i piwnicach, zełgle na śmietniskach, płaskwy w zanieczyszczonych fosach i ściekach, tajęże w stawach młyńskich. To nieledwie symbioza, nie sądzisz? I góle na cmentarzach, pożerające nieboszczyków już nazajutrz po pogrzebie. Pełna symbioza. Tak, Czarodziejka odsunęła flakoniki i słoiczki. w miastach też może się znaleźć zajęcie dla Wiedźmina. Myślę, że kiedyś osiądziesz na stałe w jakimś mieście, Geralt. Prędzej mnie szlak trafi. Pomyślał. Ale nie powiedział tego głośno. Zaprzeczanie Yennefer, jak wiedział, nieuchronnie wiodło do kłótni, a kłótnia z Yennefer nie należała do rzeczy najbezpieczniejszych. Skończyłeś, Geralt? Tak. Wyjdź z Bali. Nie wstając, Yennefer niedbale machnęła ręką i wypowiedziała zaklęcie. Woda z szaflika wraz z tą rozlaną na podłodze i tą ociekającą z Geralta, szumiąc, skupiła się w półprzeźroczystą kulę i ze świstem wyleciała przez okno. Usłyszał głośny plusk. A bodaj was zaraza, kurwie syny! Rozległ się z dołu rozsierdzony wrzask. Nie macie gdzie szczyn wylewać? Czarodziejka zamknęła okno. Psia krewie. Wiedźmin zachichotał. Mogłaś rzucić wodę gdzieś dalej. Mogłam, Mruknęła. ale mi się nie chciało. Wzięła kaganek ze stołu i podeszła do niego. Biała nocna koszula, oblepiając w ruchu jej ciało, czyniła ją nieziemsko atrakcyjną. Bardziej niż gdyby była naga, pomyślał. Chcę cię obejrzeć. Powiedziała. Zeugl mógł cię drasnąć. Nie drasnął mnie. Poczułbym. Po eliksirach? Ha, nie rozśmieszaj mnie. Po eliksirach nie poczułbyś otwartego złamania, dopóki wystająca kość nie zaczęłaby zaczepiać o żywopłoty. A na Zeuglu mogło być wszystko, w tym tężec i jad trupi. W razie czego jeszcze jest czas na przeciwdziałanie. Obróć się. Czuł na ciele miękkie ciepło płomienia kaganka. Okazjonalne muśnięcia jej włosów. Wygląda, że wszystko w porządku. Powiedziała.
Połóż się, zanim eliksiry nie zwalą cię z nóg. Te mieszanki są diabelnie niebezpieczne. Wykańczasz się nimi powoli. Muszę je brać przed walką. Yennefer nie odpowiedziała. Usiadła znowu przed zwierciadłem. Powoli rozczesała czarne, kręte, połyskliwe loki. Zawsze czesała włosy przed pójściem do łóżka. Geralt uważał to za dziwactwo, ale wprost uwielbiał obserwować ją przy tej czynności. Podejrzewał, że Yennefer o tym wiedziała. Zrobiło mu się nagle bardzo zimno, a eliksiry faktycznie trzęsły nim, drętwiły kark, pływały w dole brzucha wirami mdłości. Zaklął pod nosem, zwalił się na łóżko, nie przestając przy tym patrzeć na Yennefer. Ruch w rogu izby zwrócił jego uwagę. Przyciągnął wzrok. Na przybitych krzywo do ściany, omotanych pajęczyną rogach jelenich siedział czarny niby smoła, nieduży ptak. Odwróciwszy głowę w bok, patrzył na Wiedźmina żółtym, nieruchomym okiem. Co to jest, Jen? Skąd to tu się wzięło? Co? Yennefer odwróciła głowę. A, to jest pustułka. Pustułka. Pustułki są rudodropiate, a to jest czarne. To jest czarodziejska pustułka. Zrobiłam ją. Po co? Jest mi potrzebna. Ucięła. Geralt nie zadawał więcej pytań. Wiedział, że Yennefer nie odpowie. Idziesz jutro do Istreda? Czarodziejka odsunęła flakoniki na brzeg stołu, schowała grzebień do szkatułki i zamknęła tryptykowe ramki zwierciadła. Idę. Z samego rana, a co? No nic. Położyła się obok, nie gasząc kaganka. Nigdy nie gasiła światła, nie znosiła zasypiać w ciemności. Czy to kaganek, czy latarnia, czy świeca, musiały dopalić się do końca. Zawsze. Jeszcze jedno dziwactwo. Yennefer miała nieprawdopodobną liczbę dziwactw. Jen. Kiedy stąd wyjedziemy? Nie nudź. Ostro szarpnęła pierzyną. Jesteśmy tu od 3 dni, a ty zadałeś to pytanie co najmniej 30 razy. Mówiłam ci, mam tu sprawę do załatwienia. Z Istredem? Tak. Westchnął i objął ją, nie kryjąc intencji. Szepnęła. Brałeś eliksirę. No to co? Nic. Zachichotała jak podlotek, przytulając się do niego, wyginając i unosząc, by ułatwić zsunięcie koszuli. Zachwyt jej nagością jak zwykle spłynął mu dreszczem po plecach. Zamrowił w palcach stykających się z jej skórą, dotknął ustami jej piersi, krągłych i delikatnych, o sutkach tak bladych, że uzewnętrzniających się jedynie kształtem. Wplótł palce w jej włosy pachnące bzem i agrestem. Poddawała się jego pieszczotom, mrucząc jak kot, trąc zgiętym kolanem o jego biodro. Rychło okazało się, że jak zwykle przecenił swoją wytrzymałość na wiedźmińskie eliksiry. Zapomniał o ich wrednym działaniu na organizm. A może to nie eliksiry? Pomyślał. Może to zmęczenie walką, ryzykiem, zagrożeniem i śmiercią. Zmęczenie, na które już rutyniarsko nie zwracam uwagi. Ale mój organizm, choć sztucznie poprawiony, nie poddaje się rutynie. Reaguje naturalnie. Tyle, że wtedy, kiedy nie trzeba, zaraza. Ale Yennefer, jak zwykle, nie pozwoliła się zdeprymować byle drobiazgiem. Poczuł, jak go dotyka, usłyszał, jak mruczy tuż przy jego uchu. Jak zwykle mimowoli zastanowił się nad kosmiczną liczbą innych okazji, przy których musiała używać tego wielce praktycznego zaklęcia, a potem przestał się zastanawiać. Jak zwykle było niezwykle. Patrzył na jej usta, na ich kącik drgający w bezwiednym uśmiechu. Dobrze znał ten uśmiech, zawsze wydawał mu się bardziej uśmiechem triumfu niż szczęścia. Nigdy nie pytał jej o to, wiedział, że nie odpowie. Czarna pustułka siedząca na jelenich rogach strzepnęła skrzydłami, kłapnęła krzywym dziobem. Yennefer odwróciła głowę i westchnęła. Bardzo smutno. Jen? Nic, Geralt. Pocałowała go. Nic. Kaganek pełgał chwiejnym płomieniem. W ścianie chrobotała mysz, a kornik w komódce tykał z cicha miarowo jednostajnie. Jen.
Wyjedźmy stąd. Źle się tu czuję. To miasto fatalnie na mnie działa. Obróciła się na bok, przesunęła dłonią po jego policzku, odgarniając włosy. Pojechała palcami niżej, dotknęła zgrubiałych szram znaczących bok szyi. Czy wiesz, co oznacza nazwa tego miasta? Eid Günweil? Nie. To z języka elfów? Tak. Oznacza okruch lodu. Dziwnie nie pasuje do tej parszywej dziury. Wśród elfów Szepnęła czarodziejka w zamyśleniu. krąży legenda o królowej zimy, która w czasie zamieci przebiega kraje saniami zaprzężonymi w białe konie. Jadąc, królowa rozsiewa dookoła twarde, ostre, maleńkie okruchy lodu i biada temu, kogo taki okruch trafi w oko lub w serce. Taki ktoś jest zgubiony. Nic już nie będzie w stanie go ucieszyć. Wszystko, co nie będzie miało bieli śniegu, będzie dla niego brzydkie, wstrętne, odrażające. Nie zazna spokoju, porzuci wszystko, podąży za królową, za swoim marzeniem i miłością. Oczywiście nigdy jej nie odnajdzie i zginie z tęsknoty. Podobno tu, w tym mieście, w zamierzchłych czasach zdarzyło się coś takiego. Piękna legenda, prawda? Elfy wszystko umieją ubrać w ładne słowa. Mruknął sennie, wodząc ustami po jej ramieniu. To wcale nie legenda, Jan. To ładne opisanie paskudnego zjawiska, jakim jest dziki gon. Przekleństwo pewnych okolic. Niewytłumaczalny, zbiorowy szał, zmuszający ludzi do przyłączenia się do upiornego orszaku pędzącego po niebie. Widziałem to. Rzeczywiście często zdarza się zimą. Dawano mi nieliche pieniądze, bym położył kres tej zarazie, ale nie podjąłem się. Na dziki gon nie ma sposobu. Wiedźmi. Szepnęła, całując go w policzek. Za grosz romantyzmu nie ma w tobie. A ja lubię legendy elfów, są takie piękne. Szkoda, że ludzie nie mają takich legend. Może kiedyś będą mieli, może stworzą je. Ale o czym mają traktować legendy ludzi? Dookoła gdziekolwiek spojrzeć, szarość i niejakość. Nawet to, co pięknie się zaczyna, wiedzie rychło w nudę i pospolitość, w ten ludzki rytuał, ten nużący rytm nazywany życiem. Geralt, niełatwo być czarodziejką, ale porównując to ze zwykłą ludzką egzystencją... Geralt, Złożyła głowę na jego pierś, poruszaną wolnym oddechem. śpi.